Witam w 5. odcinku Kingdom Come Deliverance 2. Ja jestem Don Brychu i będę dla Was ogrywał tą serię. Dostaliśmy informację od wójta, że niedaleko są pochowani żołnierze Bergowa, więc idziemy tam z łopatą, no i liczę na to, że jakieś zyski nam to przyniesie, no ale żebyśmy mogli też może w coś lepszego się odziać. A więc dotarliśmy na miejsce, możemy zacząć kopać. Na pierwszy rzut oka mamy tylko tarczę i ciekawe, czy jest coś jeszcze. Tak jest. Trzeba wejść tutaj do środka, żeby to zdobyć. Parę rzeczy do ekwipunku się tutaj na pewno przyda. Dodatkowo jeszcze tutaj obok leży kolejny grób, który możemy rozkopać, no i sobie pozabierać te wszystkie przydatne nam rzeczy. Another of von Bergov's men? But this one has a cross. Wypadałoby spojrzeć, co udało nam się zebrać. Mamy tutaj bucygan, także sobie go założymy. Tarczę oczywiście. No jakiś kaptur, czepiec, przeszywanica, nogawice, ale chyba mamy lepsze. Reszta pójdzie na handel. Na początku każdy grosz się liczy, dlatego warto wszystko zbierać. Greetings. Like to do something. Natürlich. Hi, du wirst sicher zufrieden sein. Bis bald. Po wyjściu od handlarza chciałbym uważać trochę mikstur na handel, ponieważ przyda nam się trochę groszy, ale najpierw musimy pozbierać rośliny potrzebne do tego, żeby to uważać. No i przepis przede wszystkim, ale mogę powiedzieć tyle, że jeżeli znamy przepisy z głowy i je wykorzystamy na stole alchemicznym, no to w tym momencie uważymy miksturę prawidłowo, jeżeli oczywiście prawidłowo ją wykonamy, a następnie poznamy ten przepis i mamy już go w naszej księdze. No to dodajemy sobie jeszcze jeden punkcik w przetrwaniu, wybieramy ścieżkę kłusownika, ponieważ zioła i trofea są za podwójną cenę, a na początku, tak jak wiadomo, każdy grosz się liczy, dlatego fajny dodatek, ja go wybieram.
Po zbieraniu roślin udajemy się do bali, żeby się obczyścić z całego brudu, a następnie udajemy się do laboratorium. No to zabieramy się za ważenie mikstur. Should I have boiled that chamomile for a shorter W time? momencie wytwarzania mikstur, gdy coś zrobimy źle, Henryk nas o tym poinformuje. W wybranych miejscach, takie jak te, możemy znaleźć suszarnię, gdzie możemy ususzyć zioła oraz jedzenie, które zbierzemy. Po ususzeniu ziół możemy ponownie przejść do stołu alchemicznego, gdzie będziemy dalej parzyć napar z rumianku. Natomiast po uważeniu kilku mikstur pójdziemy pozbierać więcej ziół, żeby uważać nieznane przepisy.
Dostaliśmy poziom w alchemii, dlatego też go teraz wydamy odpowiednio. Mamy tutaj kilka możliwości do wybrania. Mamy entuzjastę, który podczas ważenia się nie męczy ani nie głodnieje. Sekret równowagi, no i tutaj sekrety materii. Ja już tutaj się zaznajomiłem troszkę wcześniej i wybieram sekret materii, ponieważ daje nam to jedną sztukę więcej przy uważeniu. No i bardzo nam się to opłaca, ponieważ mamy też dodaną umiejętność, która spienięża o 30% bardziej te nasze mikstury uważone. Myślę, że tego naparu z rumianku nam wystarczy, dlatego teraz przejdziemy się pozbierać składniki potrzebne na kolejne mikstury. Grüß dich. Polecam też zaglądanie do uli, gdzie możemy zdobyć miód. Miód ten daje nam spore wartości odżywcze. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Odżywczość plus 31. To jest naprawdę sporo na to, co mamy w grze. Dlatego warto parę takich plastrów zebrać. Jeżeli nie do jedzenia, no to zawsze możemy to spieniężyć.
Po zebraniu wszystkich potrzebnych roślin pójdziemy je ususzyć, a następnie uważymy nieznany przepis. No i teraz chwila prawdy, czy udało nam się odpowiednio uważyć tą miksturę. No i mamy to, udało nam się uważyć odwar z nagietka. Przy okazji zdobywamy nowy atut oraz punkt umiejętności. Dlatego też dodamy kolejny punkt w alchemię. No i teraz pytanie, co my tu mamy wybrać? Ponieważ mamy 4 możliwości. No i ja chyba wybiorę entuzjastę. Dlatego też, że podczas ważenia nie spada nam poziom wypoczęcia oraz jedzenia. Po uważeniu kilku z tych mikstur teraz możemy je spieniężyć. Ciekawe tylko, ile uda nam się wytargować tej ceny za te parę mikstur. Co prawda nie naważyliśmy tego zbyt wiele, no ale zawsze parę groszy do przodu. Możemy w sumie wrócić do laboratorium, no i dalej kontynuować alchemię. Nie samą alchemią człowiek żyje, dlatego też udajemy się teraz do handlarza, żeby zakupić zestaw naprawczy, po to aby naprawić bucygan oraz naszą tarczę, którą wykopaliśmy z grobu jednego z ludzi Bergowa. Natürlich. Oi, du wirst sicher zu...
zufrieden sein. Bis bald. No to nadszedł czas, żebyśmy udali się do Kowala Radowana, żeby pozyskać od niego pracę, no a następnie dostać się w jakikolwiek sposób na to wesele. Myślę, że nie będziemy biec na piechotę, no i pożyczymy sobie któregoś z tych pięknych koni. Quick. Go! Na drodze do Radowana napotkaliśmy bandytów, więc robimy mały przystanek, no i szybki zapis i lecimy z nimi. Fuck! They'll kill you! Come on, then! You want to try me? Do it! I'll fucking pay you back. Poszło lepiej niż myślałem. Sądziłem, że będzie dużo gorzej nam poradzić sobie z tymi bandytami na samym początku, ale tak jak było widać, nie było tak źle. No a my dzięki temu zyskaliśmy nowy ekwipunek od tych bandytów. Część z tego ekwipunku na pewno nam się przyda, aczkolwiek resztę na pewno spieniężymy, no ale bierzemy tyle, ile uda nam się udźwignąć.
That's the second time this has happened. What the... Thank God you turned up, my friend. Thank you. Nah, don't mention it. I'm just glad you're all right. All thanks to you. Take this. I would have lost a lot more if it wasn't for you. And thank you again. Po szybkiej bójce z bandytami możemy wrócić do konia, no i dokończyć naszą podróż do Kowala. Go! Ja! A więc dojechaliśmy do Tachowa, zostawmy tutaj naszego pożyczonego konia, żeby nikt się nie czepiał, że go ukradliśmy. No i obmyjmy się w bali, no bo na pewno brud i krew towarzyszą na naszym ciele. A więc dotarliśmy do Kowala, możemy teraz z nim pogadać, no i dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracy i nie tylko. I'm here then. You said in the ale house that you could do with a helping hand at the forge, didn't you? I could. My last two hands, well, they're not worth mentioning. And what with the wedding coming up, the work is piling up. Ah, what's your name? Henry? That's right. You said something in the tavern about being a blacksmith's son, didn't you? Aye, that's me. My father was a swordsmith, and not just any. He even forged swords for the nobility. For the nobility, eh? Well, that kind of experience will come in very handy for me indeed. As it happens, I have to forge a wedding present for young Lord Semine. A fine sword. So you'll take me on? Hold your horses. I'll have to try you out first. You could forge me a hunting sword as a test, so I can see if you can make a straight blade. That shouldn't give you much trouble if your father was a swordsmith, should it? Sure thing. I can get started right away. Great. Find some iron and get started then. Iron? You can't make a sword out of butter, but if you don't have your own stuff, you can get everything from the chest in my forge. I'm sorry. Go up. Furnace is cold now. Give it a practice try. Some things, like swords, are too long to fit in the fire. Wykuwamy naszą pierwszą broń, wystarczy słuchać porad mistrza, a wszystko powinno być w należytym porządku. Now get the furnace nice and hot. There's a lever above you. Give it a pull. It works better. You can tell the temperature by the color, but you won't be able to tell when it's in the fire. You have to take it out from time to time and take a look. Try it out. See? That's exactly the straw color we want. You've got talent, lad. Now heat up the whole thing. The whole thing is heated up now, so come over to the anvil. Try moving the sword along the anvil so you can get the hang of it. Excellent. Excellent. Next time it'll be even better. Now take the hammer and try hitting it a few times. See the sparks? That's the sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can hammer with different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out faster. Try giving it a few blows, as hard as you can, so I can see how strong you are. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dolt could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other.
Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Maybe I should add some spices. Nice. Now try forging it on both sides. The closer it is to being finished, the more it will take on the shape you want. It'll cool off soon anyway. Henry, when you've got a workpiece heated up, you can't just stand there and gape at it. Hurry up now, it's cooling and you're not doing anything. It's cooled now. You can't do it all in one go. You've got to put it back in the furnace from time to time. Sometimes you've got to go there and back all day. But it's all part of the craft. Now, get back to the forge and heat it all up again, like before. Thing is heated up now, so come over to the anvil. Well, that's not bad at all. Hear that? Besides the sparks, you can tell a good strike by the sound it makes. Sparks, see how it's taking on the right shape? That's how you can tell it's almost finished. Now, I've got a piece of advice for you. Hammer to a rhythm. When I hammer a piece to a beat, the work goes by easier. Sometimes I'll whistle. There you go. You've got it finished. All that's left is to temper it, and the sword will be done. The rest is just tweaking. Right. Let's have a look. Very nice work. Your father taught you the trade well. He'd certainly be happy to hear that. If you carry on hammering as well as you did today, you've definitely got a job here. Even so, keep in mind, it's all about making sure every strike does its job. That's why you can't let it get cold, or keep striking the same spot. If you work evenly, each strike falling right next to the last one, you can't go wrong. Got that? Or is there something else you want to ask about? What good does it do me to whistle while I work? It makes you work to a rhythm. You won't get tired so quickly, and the iron feels it. How do I know a good strike from a bad one? By the sparks that fly up, and by the ring. It rings out with a different sound when you do it right. What's the right way to heat up the workpiece? Do it till it turns the color of straw. Ideally, the color should be the same everywhere. If your forging's going to be even, the main thing is, don't work it cold. You just ruin it. But don't overheat it either. As soon as sparks start to fly off it in the furnace, take it out. Why should I forge evenly? If you keep hammering the same spot, you'll never finish it. You'll just fuck it up. But jumping from one end to the other ain't a good idea neither. You'd end up working unevenly. The best thing to do is aim each strike next to the one before. How will I know it's finished? Notice the shape. The closer you are to finishing, the more precise the shape it will have. Thanks. That's all I need to know. You can sleep in the chamber by the woodshed. And there's a chest where you can keep your things.
And of course, you can use the forge anytime you want. Any questions? Where can I get materials? You can buy some essentials from me. But if you want to make a fancy sword with lots of ornamentation, you'll have to look elsewhere. This is just a village, you know. The locals ain't after luxury. And they can't afford it neither. What can I do with the items I've forged? Well, you can sell them, though you probably won't have much luck around here. But I'll happily buy some of the nicer things from you. Where exactly is my bed? At the side of the house, there are 2 doors and a wheelbarrow between them. You go in by the rear door, next to the woodshed, and you can put your things in the chest there. Don't worry, nobody'll steal them. What now? What do you think? You're not going to be idle. I'll find you some work to do right away. You're pretty good at swords, but what the locals really need is axes and horseshoes. Right, here are some simple drawings that show what they're both supposed to look like. And some iron. You can get down to it right away. Just like that? You aren't going to help me? Sacre, lad. I chose you because you already know a thing or two. I'm not going to look over your shoulder all bloody day. You take care of these smaller jobs. Forge away as long as you're able, and then sell it all. Once you've made some coin and feel like being out in the open again, I'll give you some more interesting work. Pierwszy oręż wykuty, więc możemy sprawdzić nasze miejsce do spania, które zalecił nam Radowan. W naszym pomieszczeniu mamy taką oto skrytkę, gdzie możemy przechowywać wszystkie materiały, bronie, zbroje i tak dalej. Ja tutaj mam taki pakiet powitalny, no ale chyba z niego nie będę za bardzo korzystał, no może delikatnie. How can I help? What do you have for sale? Word about the... Sure, why not? Aye, Thank you, and a good day to you, friend. Po udanym handlu możemy się jeszcze troszkę pobawić w kowala i powykuwać trochę oręża, podnieść troszkę nasze umiejętności w rzemiośle, no i zarobić przede wszystkim. Bloody hell. I'm overheating it.
thousand do. Aye, that's all you want. When I'm a noblewoman, I'll have you put in the stocks. Oh no, please, my lady, forgive. My rooms. As proof of my civility, I shall kiss your slipper. But wait, Lily. I'll never finish it like this. I should move it. Greetings to you. Good day to you. All done. What do you want, you yokel? Speak up or get lost. What do you have for sale? Word about the price. Sure. Why not? I hope you'll be satisfied, my friend. Which way you going?
What are you here for, friend? It's about those two idiot hands of mine, Venser and Franzi. They drove off with a cart full of goods towards Semin, and they never came back. Do you want me to find them? Just so. But more importantly, I want to know where my cart ended up, and especially the cargo. Go to Semin and find out what the bloody hell happened. Have you any idea which way they might have gone? I could have a look along the way. Maybe their cart broke down or something. There's only one road to Semin that can take a cart. It leads from Takov to Troskovitz, and then to the south. But I've got a bad feeling they got up to no good in Semin. Those two hands of yours, Venser and Franzi, what can you tell me about them? Can't tell you much. They're wandering laborers. I don't think they wanted to stay here with me for long, but these days I can use all the help I can get. Were they suspicious in any way? No, they worked hard. They ain't no slackers. And I can't say that about everyone. What was the cart carrying? Bugger and bollocks. All sorts of stuff. I'd say Lord Semin wants to rearm his garrison with new equipment. There were some hunting swords, bastard swords, crossbow bolts. I also fixed the trigger on young Semin's crossbow. And some kitchen stuff. Sacks of charcoal, all sorts of things. There's a good month's work in that cartload. All right, I'll get right on it then. Go ahead. And if you find that pair of fools drunk, kick their asses for me. Gladly. I'll kick some sobriety into them. Po rozmowie z Kowalem dowiadujemy się, że musimy udać się do Semina, żeby znaleźć zaginionych Kowali, ale to w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Elo!